Czwarty Whisper Race już leży na półce, więc skończymy trzecią książkę. Dzisiaj ostanie historia, nowy uczeń, a także historia Stitchwrighta. Nowy uczeń jest najdłuższą historią w książce, 101 stron. Głównym bohaterem historii jest Devon. Książka podaje nam nawet jego pełne imię, Devon Blaine Marks. Devon jest samotny, bo nikt nie zwraca na niego uwagi. Jest niewidzialny wobec innych, dlatego też robi dziwne rzeczy, żeby zwracać na siebie uwagę. Zwłaszcza uwagę Heather, popularnej dziewczyny z jego klasy, która mu się podoba. Nikt na niego nie patrzy, a on patrzy na wszystkich. Devon jest w tym wieku, że wszystko wydaje mu się dziecinne i żenujące, czuje się dorosły. Devon ma przyjaciela Micka, pulchnego, rudego, wciąż lubi się bawić i według Devona jest przywiązany do dziecinnych rzeczy. Jest też Kelsey, tytułowy nowy uczeń. Niedawno wprowadził się do miasta, jego rodzice są bogaci. Kupili ziemię, budują teraz hotel. Devon podsłuchał, że Heather nienawidzi swoich sióstr, więc postanowił to wykorzystać. Miał napisać opowiadanie do szkoły, więc napisał, jak te dwie dziewczynki zostały zabite i pożarte przez potwora. Zdenerwował nauczycielkę i miał kłopoty, ale udało mu się. Zwrócił uwagę Heather. Powiedziała, to było chore i później dyskutował z Mike'iem, czy mówię to w pozytywnym czy negatywnym znaczeniu, ale najważniejsze zauważyła go. Jak się okazało, ich kryjówka, opuszczona stacja benzynowa, została zniszczona, co załamało Micka. Dla Devona była dobrą wymówką, żeby tam nie wracać. Uważał, że to miejsce było zbyt dziecinne, to był znak. Heather zwróciła na niego uwagę, a kryjówka zniknęła jednocześnie. To był czas zmian. Chociaż było jasne, że Heather nie mówiła pozytywnie. Patrzyła na Devona z obrzydzeniem, mówiła, że jest dziwny, ale mu ta uwaga wciąż pasowała. Następnego dnia pojawił się nowy uczeń, Kelsey, który szybko zaprzyjaźnił się z Mickiem. Ledwo pojawił się w szkole, a zaprzyjaźnił się z wszystkimi w klasie. Devonowi nie do końca się to podobało. Kelsey wyglądał na popularnego dzieciaka, nie pasował do ich paczki. Czuł się lekko zazdrosny z jego powodu, z tego jak łatwo zdobywa przyjaciół. On i Mick mieli z tym wielkie problemy. Próbował zagłuszać tą zazdrość. Chciał wierzyć, że znajomość z Kelsey będzie dobra, ale nie było mu łatwo. Widział, że życie już często go zawodziło. Kelsey zaproponował, że w trójkę mogą stworzyć nowy klub w starym warsztacie, który kupił jego ojciec. Brzmiało to fajnie, oboje byli nawet zadowoleni, ale kiedy mieli tam jechać następnego dnia, Heather z paroma znajomymi na siłę dołączyli, zupełnie ignorując Devona i Micka. Kelsey nie wyglądał na zadowolonego, ale ignorował zaczepki. Jego sąsiad, który po nich przyjechał, musiał zawieźć wszystkich na 2 razy i oczywiście Devon z Mickiem musieli czekać. Sfrustrowany Devon nie zamierzał, poszedł do domu, a Mick zaraz za nim. Devon znalazł opuszczony budynek, w którym mogli założyć nową bazę i kiedy pogodzili się z Kelseyem, postanowili tam pójść we trzech. Była to Freddy Fazbear's Pizza. Totalnie zrujnowana, niektóre części budynku były zawalone, w środku wciąż były animatroniki, Freddy, Bonnie, Chica Foxy i nawet Golden Freddy. Były też stroje, w tym ptaka i psa, ale ważny był Golden. Okazuje się, że Devon miał plan nastraszyć i zemścić się na Kelseyu. Golden Freddy jest kombinezonem, który można było nosić. Devon chciał uwięzić tam Kelsey'ego na co najmniej godzinę w ramach kary za to, co się wydarzyło. Ale wyraźnie widać tutaj problem. Nikt z nich nie wiedział, jak działa Golden Freddy, że to jest sprężynowy strój. Kelsey ledwo wszedł, ledwo poruszał rękami i nogami, a zatrzaski natychmiast puściły i sprzęt wewnątrz robota go zabił. Devon i Mick byli przerażeni. Mick nie wiedział, co się dzieje. Oskarżał Devona o morderstwo, ale ten wszystko wyjaśnił. To był wypadek. Nie mogli nikomu o tym powiedzieć. Było i tak za późno, bo Kelsey stracił dużo krwi, zasięgu nie było. Oni byli ponad kilometr od miasta. Nie mogli go uratować. Mogli tylko sprowadzić na samych siebie kłopoty. Następne dni były dla nich koszmarem. Widzieli Kelsey'ego wciąż przed oczami. Policja poszukiwała zaginionego dzieciaka. Mick wymiotował, jego mama myślała, że ma grypę. Było oczywiste, że Kelsey nie żyje, ale Mick miał wątpliwości. Nie podobało mu się to, że nie sprawdzili. Bał się, że Kelsey żyje i wciąż cierpi. Devon obiecał tam wrócić, ale Mick miał go kryć. Miał nikomu nie powiedzieć, gdzie poszedł Devon. W pizzerii śmierdziało krwią. Devon podszedł do Golden Freddy'ego, ale nie widział w środku ciała. Próbował ściągnąć głowę robota, ale była zablokowana, więc włożył mu do paszczy rękę, żeby wymacać Kelsey'ego w środku, ale dalej nic nie znalazł. Wtedy Golden Freddy go ugryzł, rozwalił mu rękę, nie puszczał jej za nic. Devon myślał o horrorach, w których osoba odcina sobie rękę, żeby uciec, ale wiedział, że nie miałby na coś takiego odwagi. Golden powoli zaczął pożerać dzieciaka, bo jego ręka była coraz głębiej w jego paszczy. W pewnym momencie Devon zauważył włosy wewnątrz robota, ale to nie był blond włosy Kelsey'ego, tylko ciemne, kręcone włosy. Możemy się domyślać losu Devona. Mick krył przyjaciela, nikt go przez długi czas nie szukał. Opowiadanie mówi jednak więcej. Kelsey pojawia się w nowej szkole, zwraca uwagę na 2 dzieciaków wyraźnie ignorowanych, samotnych. Cześć, jestem Kelsey, jestem tu nowy.
Samo to zakończenie dużo mówi. Kelsey nie był zwykłym nowym uczniem. Był tytułową postacią, musiał mieć jakąś ważną rolę. Najwyraźniej Kelsey jest jakimś dziwnym potworem, który pojawia się w różnych miejscach i żeruje na samotnikach. Taki jest w końcu motyw tej książki, samotność. Kelsey był popularny, łatwo zdobywał znajomości, ale skupiał się na dzieciakach, którzy nikogo nie obchodzili. I teraz pojawił się w nowej szkole, znalazł nową ofiarę. Ciekawe, że Kelsey opowiada o swoim życiu dużo, ale bez konkretów. Jego rodzina buduje hotel, kupili dużo ziemi, mają dostęp do starych opuszczonych budynków, jak warsztat, w którym miała być baza, ale to tylko słowa. Nie widzimy jego rodziców, przyjechał po niego sąsiad, z którym się zaprzyjaźnił. Kelsey musiał mu naściemniać w ogóle, że są sąsiadami i go wykorzystał. Gdyby zabrał Devona i Mika, trafiliby do opuszczonego budynku, który nie należy do jego rodziny. Opuszczone budynki działały na korzyść jego kłamstwa, bo nikt nie przyjdzie, żeby je wyjawić. Był niezadowolony, że popularne dzieciaki się dołączyły, bo to nie oni byli jego celem. Akcja z pizzerią wyglądała, jakby Kelsey nie miał z nią w związku. To Devon znalazł Freddy's i to Devon był przyczyną wszystkiego. Ale to Kelsey mówił o opuszczonych budynkach. Jego znajomy podobno szuka takich miejsc w okolicy i chciał je odwiedzić. Dlatego właśnie Devon znalazł Freddy's. Pewnie przez przypadek znalazł pizzerię jako pierwszy. Kelsey mógł chcieć ich tam zabrać samemu, później. Poszło po jego myśli szybciej niż tego chciał. Kelsey jest związany z Goldenem, ale najwyraźniej go nie nawiedza. Widzimy osobę w ciemnych, kręconych włosach. Ta osoba zostanie wyjaśniona w następnych książkach, więc nie ma się co śpieszyć. Golden Freddy to sprężynowy strój. To powinno być jasne, choć istniały pytania, niepewności. Golden nie ma takich części jak Springtrap, nie ma palców, sprężynowych animatroników. Nie wygląda, żeby ktoś miał wejść do środka. Można to oczywiście wyjaśnić na różne sposoby, bo robot może wyglądać trochę inaczej niż halucynacja. Na przykład Golden z jedynki jest bardzo podobny do Fredbeara, ale jednak mają drobne różnice. Informacja jest jedna, Golden Freddy to na pewno jest sprężynowy strój. Bez dyskusji. I tak było to w miarę jasno wyjaśnione w grach. Jeżeli skategoryzujemy sobie tą historię, nowy uczeń to znowu remake FNAF-a. Można tego nie widać od razu, ale widzimy literalnie śmierć ugryzionego dzieciaka. Złośliwy dzieciak wkłada drugiego w złotego misia i ten drugi umiera, ale to był wypadek, chciał go tylko nastraszyć. Tak wydarzyły się obie te sytuacje. Różnice są drobne. Kelsey wszedł z własnej woli, zabił go za trzaski, ale ogólnie sytuacja się zgadza. Kelsey reprezentuje ugryzionego dzieciaka, Devon starszego brata, a Mick to, cóż, świadek wydarzenia nie brał udziału w zbrodni. Nie było go przy tym, jak Kelsey wchodził do kostiumu, nie wiedział zupełnie o planie. Czy ta historia wyjaśnia nam tożsamość Golden Freddy'ego? Niezbyt, można dyskutować, bo z jednej strony Golden Victim robi sens, bo widzimy jak Golden Freddy krzywdzi osobę reprezentującą Majkę. Krzywdzi zbira, który doprowadził do śmierci. Jeśli coś to znaczy w stronę Golden Victima. Ugryziony dzieciak miał powody mścić się na takich osobach, więc to symbolizm, wskazówka itd. Kelsey mówi, że sprawiedliwość jest dla niego bardzo ważna. Dlatego mam tutaj oko za oko, a genialna śmierć w Golden Freddym za genialną śmierć w Golden Freddym. Ale z drugiej strony może to równie dobrze obalić Golden Victima, bo Kelsey, reprezentując ugryzionego dzieciaka, nie jest tym, który nawiedza Golden Freddy'ego. Zginął w tym robocie, ale ktoś inny już go nawiedza. Dlatego można to interpretować na różne sposoby. Lepszą interpretacją będzie oczywiście ta, którą można udowodnić, tak działają wskazówki. Nie będę się w to wgłębiał jeszcze, dzieciak z ciemnymi włosami będzie wyjaśniony w późniejszych historiach. O Cassidy będę mówił bardzo niedługo. Kelsey i dzieciak z ciemnymi kręconymi włosami to pierwszy powód, który stworzył teorię Golden Duo. Skoro oboje mają z nim związek, oboje go nawiedzają. Dwa duchy w jednym robocie. Drugi zapalnik tej teorii pojawi się w następnej książce, omówimy to w swoim czasie. Porównanie ma sens, ale jak mówię, wskazówkę trzeba udowodnić. Nie ma dowodów na Golden Duo w grach, a przynajmniej nie został przez nikogo zebrany w sensowną teorię. Żadna informacja w grach nie przedstawia Golden Freddy'ego jako dwóch postaci. Historia mi się ogólnie podobała, ciekawie napisana. Devon jest wyjątkowo odpowiedzialną osobą, a opiekuńczo wobec Mika był zazdrosny, ale szczerze próbował powstrzymać te emocje. Nie był sceptykiem, co wszystko krytykuje i doszukuje się zła wszędzie. Miał obawy, ale nie był głupi. Ciekawie się rozwijał. Sam Kelsey też jest wyjątkową postacią, dużo się już o nim rozgadałem. Golden Freddy był Golden Freddym, historia sprężynowych strojach. Mimo wszystko dam tej historii drugie miejsce, tuż pod wyprzedane, bo Plustra był za dobrą historią, żeby Golden go pokonał według mnie. A więc został nam Stitch Raid. Historia zaczyna się z perspektywy Larsona, komisarza zajmującego się sprawą Stitch Raida. Zauważono tego robota w miejscu jakiegoś dziwnego pożaru. Najwyraźniej już drugi raz, ale nie o Larsonie jest ta historia. Phineas Taggart jest naukowcem.
bada ludzkie emocje i z tego powodu wychodzi na dziwaka. Rozmawia z kanapką, tworzy pole siłowe, które chroni go przed emocjami innych. Finasz jest starszym, emerytowanym mężczyzną, ale wciąż zajmuje się nauką. Interesują go rzeczy paranormalne i ma własne laboratorium. Szuka przedmiotów pełnych negatywnych emocji, cierpienia. Kupował narzędzia tortur, a także inne naładowane emocjonalnie graty. Tego dnia kurier przyniósł mu parę nowych rzeczy, w tym endoszkielet. Finasz próbował przekierować negatywne emocje właśnie w tego robota. Dał tej postaci też trochę osobowości, białą głowę jakiejś brzydkiej metrowej lalki, a także serce, czyli baterię animatronicznego psa, który według Finasza odpowiadał za jakieś wielkie cierpienie. I robot zaczął się ruszać. Wyciągnął rękę w kierunku swojego stwórcy, ale stało się coś dziwnego. Jak się okazało, Finasz zginął. Jego ciało wyglądało na zmumifikowane, a z oczu płynął mu ciemny płyn. Podobna śmierć była opisana w pierwszej historii Stitch Wrighta. Okazuje się, że ten naukowiec, Finasz, stworzył tę postać i stał się jej pierwszą ofiarą. I to dużo. Ogólnie historia była długa, 19 stron. Finasz badał negatywne emocje i wierzył, że rzeczy przesiągnięte cierpieniem plus sztuczna inteligencja mogą stworzyć takie nowe życie. Takim życiem był najwyraźniej aport. Finasz wyciągnął baterię aporta, prawdopodobnie naszego aporta, bo odpowiadał za jakieś wielkie cierpienie. Wszystkie inne animatroniki w tej serii też mogą działać na bazie cierpienia. Tym właśnie jest agonia, która pojawia się w wielu teoriach. Energia, która nadaje życie postaciom bez ducha. Coś podobnego wydarzyło się w trylogii książkowej, gdzie Henry brał swoje łzy i ból w lalkę, która zyskała w ten sposób życie. Tym była Charlie. Tak samo działa Stitch Wright i całe Fazbear Frights. Agonia zmienia spojrzenie na wiele rzeczy, jest dosyć ciekawa, ale czy można ją jakoś podłożyć pod fabuły gier? Bo masa teorii polega na tym, że ludzie biorą pierwszy lepszy możliwy element i mówią, pewnie to jest agonią. Na przykład Shadow Bonnie jest agonią. Teoria fajna, ale brakuje tutaj i celu, i dowodów. Naprawdę, wyobraźcie sobie Scotta Caftona w 2014 roku, który tworzy tę postać i który chce przekazać jakoś, że ta postać powstała na bazie agonii. W tym jest problem. Jeśli agonia miała coś przekazać, to znajdźcie, do czego nawiązuje. Bo póki co do niczego. Na pewno nie do Special Delivery, gdzie ludzie dyskutują o Shadow Bonnie. Na dzisiaj to tyle. Skończyliśmy trzecie Fazbear Frights, także dziękuję wam za oglądanie. Powiedzcie, jak wam się te historie podobały. Zobaczymy się w komentarzach.